Sighisoara jest jednym z najlepiej zachowanych średniowiecznych miast Europy. Porównuje się ją do francuskiego Carcassonne. W Sighisoarze stare miasto znajduje się na tzw. Górnym Mieście. Zachowało ono całą wewnętrzną zabudowę razem z murami, obronnymi basztami, domami mieszkalnymi, kościołami w stanie niezmienionym od czasów średniowiecza. Prawdopodobnie już w XI wieku istniała w tym miejscu osada, okalająca swym drewniano-ziemnym wałem szczyt wzgórza. Pierwotnie, być może szeklerski gród, rozbudowali osiedlenie tu koloniści Sassy. Warto powiedzieć, kim byli Szeklerzy. Byli oni wyodrębnioną grupą etniczną ludnościową, jednak utożsamiającą się z narodem węgierskim. W ogóle etymologia tego słowa pochodzi od prawdopodobnie słowa oznaczającego granicę, czyli była to ludność strzegąca granic. Miasto, które później określano jako Sighisoara, pojawia się w kronikach w 1298 roku jako łacińskie Castrum Sex. Wiek XIV i XV to okres rozwoju, który miasto zawdzięcza prężnie działającym cechom rzemieślników i handlarzy. Niemieccy rzemieślnicy dominowali w gospodarce miasta do tego stopnia, że sami zbudowali fortyfikacje obronne. Szacuje się, że między XVI i XVII stuleciem w Sighisoarze istniało 15 gildii i 20 cechów rzemieślniczych. Cechy miejskie istniały w tym mieście do 1875 roku. W obliczu nieustającego niebezpieczeństwa ze strony Turków udało się dzięki stowarzyszeniu cechów rzemieślniczych otoczyć wzgórze potężnym systemem obwarowań. Złożyło się nań 14 wież, każda ufundowana przez inny cech oraz kilka bastionów. Do czasów dzisiejszych powstało 9 wież. Istotnym elementem były tutaj studnie. Wybudowano w sumie 8 studni, które zapewniały miastu dostęp do świeżej wody w przypadku ewentualnego oblężenia. Również dolne miasto, położone wzdłuż zasypanego dziś potoku, płynącego środkiem obecnej ulicy 1 grudnia 1918, otoczone było murami. Co ciekawe, w obrębie murów miejskich nie mógł mieszkać nikt, kto nie był z pochodzenia Sasem. Czyli funkcjonowało tu podobne prawo jak w Braszowie lub Sybinie. Czyli ludność wołoska, czyli późniejsi Rumuni, mieszkali poza murami miejskimi. Trudnym okresem w historii miasta był wiek XVII, kiedy miały miejsce epidemie, pożary i przemarsze wojsk. W ogóle Polownik był oczywiście postacią rzeczywistą, która żyła w wieku XV, aczkolwiek został on przedstawiony przez irlandzkiego pisarza Brana Stokera jako postać o wiele bardziej okrutna niż był w rzeczywistości. Znajduje się w Sighisoarze, mieście położonym w Transylwanii. Początki tego miasta sięgają czasów rzymskich, kiedy znajdowała się tutaj rzymska kolonia Castrum Sex, czyli Fort VI. Jest to doskonale zachowane średniowieczne miasto. Pierwsza wzmianka o Sighisoarze w średniowieczu pochodzi z wieku XIII. Tak samo jak w Sybinie, do Sighisoary zostali sprowadzeni kolonizatorzy, koloniści z Niemiec. Dzięki temu miasto równie dobrze się rozwijało jak Sybin. Było miejscem rzemiosła i handlu. Warto tutaj zobaczyć, odwiedzić wieżę zegarową, która znajduje się za mną. Początki jej budowy sięgają wieku XIV. Pełnia ona funkcję także ratusza miejskiego, a także
była dosyć dobrym punktem do obserwacji, czy nie zbliża się wróg, czy nie jest jakiś pożar. Za mną znajduje się dom, w którym urodził się Vlad Polownik, czyli Dracula, aczkolwiek jest to postać w znacznej mierze wymyślona. To znaczy w rzeczywistości istniała taka osoba, ale ona nie była aż tak okrutna i po prostu ktoś dopisał historię do tej osoby. Vlad Polownik, czyli Dracula, w dzieciństwie został porwany przez Turków. Przetrzymywali go oni jako zakładnika. W ten sposób muzułmanie chcieli wymusić lojalność jego ojca wobec ich imperium. W samej Turcji spędził 7 lat. W roku 1448 z polecenia Turków zasiadł na tronie wołoskim i stał się gospodarem Wołoszczyzny. Początkowo utrzymywał pokojowe stosunki z Turcją, płacąc regularnie haracz. Z czasem jednak przystąpił do wojny z sułtanem. To właśnie Vlad był pomysłodawcą tzw. Lasu Pali. Kiedy to sułtan wraz ze swym wojskiem podczas marszu przez Wołoszczyznę koło miejscowości Targowiste zobaczył około 20 000 jeńców tureckich ponabijanych na pale. Vlad tym samym wystraszył wrogów i bez interwencji zbrojnej zmusił ich do odwrotu. Kolejnym miejscem w Sigirszarze, który warto odwiedzić, są schody szkolne pokryte drewnianym dachem. Zostały one zbudowane w 1642 roku i w tamtym czasie miały ponad 300 stopni, obecnie mają tylko ponad 170. Te schody zostały zbudowane w celu ochrony młodzieży, która przed niewłaściwymi warunkami pogodowymi. Schody te prowadzą do kościoła na wzgórzu i do cmentarza, który tam się znajduje. Znajduje się w pobliżu kościoła zwanym Kościołem na Wzgórzu. Jest to najstarsza świątynia w Sigirszarze. W ogóle jej historia budowy jest bardzo skomplikowana. Według badań archeologicznych najstarsze znaleziska pochodzą z wieku XI-XII.
W ogóle w tym czasie powstał prawdopodobnie kościół romański, który w następnych latach został przebudowywany, rozbudowywany, aż został ukończony w wieku XV. Pierwotnie był to kościół katolicki świętego Mikołaja, następnie został przyjęty przez Sasów i od tamtego czasu stał się kościołem, świątynią luterańską. Warto ten kościół odwiedzić. Między innymi znajduje się tam ołtarz prawdopodobnie zbudowany przez syna Wita Stwosza. W pobliżu kościoła na wzgórzu znajduje się ewangelicki cmentarz, na którym pochowani są osoby pochodzenia głównie niemieckiego.